Ponoć 3 grudnia 1976 dziennikarz Miami News John Marlowe, żegnając się z Tommym Bowlinem po przeprowadzonym wywiadzie, rzucił do gitarzysty: uważaj na siebie. Co tamten skwitował słowami: uważałem na siebie całe życie, nie martw się, będę tu jeszcze długo. Następnego dnia muzyk już nie żył. Był gitarzystą, który podzielił fanów Deep Purple i przyczynił się do rozpadu zespołu. Był wirtuozem, którego podziwiali nie tylko fani, ale i sławni, starsi od niego muzycy, m.in. Jimmy Page, Ritchie Blackmore i Jeff Beck. Był wreszcie niezwykle ciepłym, czarującym człowiekiem, którego gwiazda zgasła zbyt szybko. Jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego, a także co z jego historią mają wspólnego siostry karmelitanki i firma produkująca pisuary, a także czym może zaowocować wyrzucenie z kapeli i ze szkoły, zapraszam na nowy odcinek Muzycznego Subiektywu, historię Tommy'ego Bowlina. Słuchając solowych płyt Tommy'ego albo albumów innych artystów, na których się udzielał, nie sposób nie zauważyć ich stylistycznej różnorodności. Wiele mówi się o tym, jak wszechstronnym był gitarzystą, jak łatwo odnajdywał się w zupełnie różnych gatunkach muzyki. Być może wpływ na to miało jego mieszane pochodzenie, bo chociaż oficjalnie Tommy był Amerykaninem, w jego żyłach płynęła doprawdy intrygująca mieszanka. Jego tata był bowiem z pochodzenia Szwedem, a mama Syryjką. A tak w ogóle to gdyby nie nadmiar Eriksonów w Stanach, to dzisiaj mówilibyśmy raczej o Tommym Eriksonie, a nie Bowlinie. Dlaczego? Gdy jego dziadkowie ze strony ojca przybyli do Ameryki, nazywali się właśnie Erikson. Ale ponieważ było to bardzo popularne nazwisko, zdecydowali się je zmienić. Wybrali nazwisko Bowlin, które miało ponoć pochodzenie niemieckie, więc tak naprawdę powinno się je raczej wymawiać Bowlin niż Bowlin, ale zapewne doszło tu do zangielszczenia czy zamerykanizowania wymowy. Być może późniejsze dążenie gitarzysty do tego, by wyróżniać się z tłumu nie tylko umiejętnościami, ale i wyglądem, było zatem zapisane w jego genach. Thomas Richard Bowlin przyszedł na świat 1 sierpnia 1951 roku w Sioux City w stanie Iowa, jako najstarszy z 3 synów Barbary i Richarda Bowlinów. Jego młodszy brat Johnny urodził się 3 lata później, a najmłodszy Rick prawie 6 lat po Tommym. Poprawdzie był jeszcze jeden, Bobby, ale zmarł podczas porodu, gdy nasz bohater miał jakieś 2 lata. Tommy za namową taty szukał sobie hobby, w którym mógłby być najlepszy. Próbował sił w sporcie, m.in. w boksie i futbolu, ale kontaktowe dyscypliny zdecydowanie nie były dla niego. Co innego muzyka. Tommy'ego fascynował zwłaszcza Elvis, a gdy jego ojciec, gorący fan Presleya, zabrał go kiedyś na jego koncert, młody Bowlin poczuł zew sceny. Chciał znaleźć się w świetle Jupiterów jak jego idol i już wkrótce dopiął swego, startując w lokalnych konkursach talentów. Ale to były tylko dziecięce wprawki. Prawdziwą przygodę z muzyką zaczął, gdy chwycił za swój pierwszy instrument. A właściwie to zanim usiadł, bo zaczął od perkusji i bębnił na niej dobre 2 lata. Potem zamienił gary na gitarę, na której pograł z rok i przerzucił się na rzecz klawiszy. Musiało minąć kolejne 1,5 roku, nim chłopak stwierdził, że jednak najbliższa jego sercu jest gitara. I tak już zostało. Tommy poświęcał się ćwiczeniu bez reszty. Z początku brał lekcje gry na instrumencie, ale ani nauczyciel lubujący się w muzyce hawajskiej, ani miłośniczka country and western nie potrafili przekonać go do swoich pasji. Tommy'emu co innego w duszy grało, choć nie był to bynajmniej tylko rock. Jeśli nie ćwiczył, to słuchał radia lub płyt albo szedł 5 mil do miejscowego sklepu muzycznego, gdzie mógł spotkać innych podobnych sobie zapaleńców. W swym hobby nie był osamotniony. Jego brat Johnny poważnie zainteresował się perkusją, najmłodszy Rick też próbował swoich sił jako muzyk. Rodzice bardzo ich wspierali, a tata włożył sporo pieniędzy na to, by synowie od początku grali na dobrym sprzęcie. Gdy miał niecałe 14 lat, Tommy dołączył do nieco starszych kolegów z zespołu Danny and the Triumphs, przemianowanego w 1965 na Patch of Blue. Już wtedy ich repertuar doskonale pokazywał szerokie spektrum zainteresowań Bowlina. Oczywiście grali kawałki Beatlesów, Stonesów czy The Kings, a potem Cream, ale jednocześnie sięgali po numery R&B i soulowe albo dżemowali dużo w oparciu o standardy bluesowe lub jazzowe. Bowlin lubił m.in. Carla Perkinsa, Wesa Montgomery'ego, Django Reinharda i Erika Claptona, ale największe wrażenie z pewnością zrobił na nim Hendrix, co nie przeszkadzało mu deklarować też miłości do jazzu. Zanim jednak Tommy, podobnie jak reszta świata, poznał album Are You Experienced, sam zdobywał doświadczenie i to na różnych polach.
Patch of Blue dawali w Sioux City i okolicy dużo koncertów, zarówno na szkolnych potańcówkach, jak i w klubach muzycznych, a wieści o cudownym dzieciaku z gitarą szybko się rozchodziły. Dzięki poświęceniu taty Tomiego, który poza regularną pracą w zakładzie przetwórstwa mięsnego robił na zmianę z innymi ojcami za ich kierowcę, młodzi muzycy mogli pokazywać się poza Sioux City, a o ich poziomie najlepiej świadczy fakt, że supportowali m.in. Beach Boysów, Herman's Hermits czy The Animals. Ale Tomiemu najwyraźniej było mało, bo jednocześnie udzielał się w kapeli The Chateau, gdzie jako rasowy multiinstrumentalista wymieniał się z kumplem Johnem Bartlem miejscami za gitarą i organami Hammonda. Jeszcze jako 14-latek Tommy pierwszy raz palił zioło i wylądował w łóżku z dziewczyną. Ale jeśli sądzicie, że oznaczało to początek jakichś szalonych ekscesów, to od razu przystopuje waszą wyobraźnię. Chociaż Bowlin lubił dobrą zabawę i wesołe towarzystwo, był człowiekiem niezwykle miłym, ciepłym, uprzejmym, wychowywanym przez głęboko wierzących i bezwarunkowo kochających go rodziców. Tommy odwzajemniał to uczucie i nie sprawiał kłopotów wychowawczych. Nawet wtedy, gdy został wyrzucony ze szkoły średniej. Jakim cudem? No cóż, w tamtych czasach powód był dość oczywisty. Poszło o długie włosy. Dyrekcja szkoły uwzięła się na niego i kazała mu je ściąć, przy czym regulamin pozwalał, by włosy sięgały maksymalnie do kołnierzyka. Tommy z pomocą mamy podciął włosy do tej regulaminowej długości, ale w szkole usłyszał, że ma je ściąć powyżej uszu. Na to absolutnie nie chciał się zgodzić, słusznie uważając to za jawną niesprawiedliwość. Ponieważ nie pomogła nawet interwencja u kuratora, Tommy zdecydował, że w takim razie kończy z edukacją i w całości poświęca się muzyce. Jeśli oni nie chcieli zaakceptować jego, on nie miał zamiaru akceptować ani ich, ani tych ich pokrętnych zasad. I tutaj znowu Richard i Barbara Bowlinowie stanęli murem za swoim synem, godząc się z jego decyzją i wierząc w jej słuszność. Doprawdy byli to niezwykli rodzice, o czym dobitnie świadczy fakt, że wkrótce potem pozwolili Tomiemu na opuszczenie domu i samodzielny wyjazd do Denver w Colorado. I to jeszcze nim chłopak ukończył 16 lat. Oczywiście nie oznacza to, że chcieli się go pozbyć z domu, czy nie przejmowali się jego losem. Wręcz przeciwnie, po prostu mimo rodzicielskich obaw pozwolili mu podążać za swoim marzeniem. Na decyzję Tomiego wpływ miał też fakt, że podobnie jak ze szkoły, został też wyrzucony z Patch of Blue. Ponoć za to, że grał za głośno. W sumie wyszło mu to na dobre, bo z której strony by nie patrzeć, Sioux City z pewnością nie było centrum świata, zwłaszcza muzycznego. Denver też miało się nijak do Nowego Jorku, San Francisco czy Los Angeles, ale jednak było o kilka poziomów wyżej, a poza tym stanowiło świetny przystanek na drodze do Kalifornii. Miało też tę przewagę, że mieszkało w nim kilku kumpli Tomiego, a to oznaczało metę na start i działało uspokajająco na rodziców. Wprawdzie jego mama poszła do sióstr karmelitanek prosić, by się modliły o to, aby nie pojechał, ale w odpowiedzi usłyszała co innego, że pomodlą się, aby, jeśli Tommy zdecyduje się wyjechać, była to słuszna, dobra decyzja. Te słowa w połączeniu z zaufaniem do syna sprawiły, że Bowlinowie pozwolili mu opuścić rodzinny dom i zrealizować swe marzenia. Tommy nie zasypiał gruszek w popiele i wkrótce po przybyciu do stolicy stanu Colorado dołączył do zespołu Crosstown Bass. Jak wspominał wokalista Jeff Cook, akurat grali próbę w piwnicy sklepu z sukienkami, gdy usłyszeli walenie do drzwi. W progu, wśród śnieżnej zamieci, stał z futerałem gitary w ręku młodszy od nich chłopak, który oznajmił, że usłyszał jak grają i chciałby z nimi podżemować. Uparty młodziak nie dał się zbyć, a gdy wreszcie pozwolili mu pokazać co potrafi, efekt mógł być tylko jeden. Następnego dnia Crosstown Bass rozstali się z dotychczasowym gitarzystą i w swoich szeregach powitali Bowlina. Zaraz potem zespół zmienił nazwę na American Standard, wziętą od popularnej firmy produkującej pisuary i szybko zaczął przebijać się na lokalnej scenie. Tommy zaprzyjaźnił się też w tym okresie z tekściarzem Johnem Tezarem, z którym nieraz później pracował nad własnymi kompozycjami. Było to o tyle prostsze, że obaj zamieszkali w Boulder, mieście odległym od Denver o jakieś 50 km, czyli według amerykańskich standardów rzut beretem. Na tyle słaby, że Tommy z kolegami regularnie grywał w stolicy Colorado. Między innymi w słynnym klubie The Family Dog, gdzie spotkał swego późniejszego wieloletniego menedżera Barry'ego Feya. Tommy zaliczył też przygody poza Colorado. Gdy American Standard rozpadli się lub dogorywali, nie przebiwszy się na rynku ze swoją muzyczną propozycją, Tommy dostał propozycję z Cincinnati w stanie Ohio, kawał drogi na wschód od Colorado. Bowlin przeniósł się tam na jakiś czas i dołączył do grupy wspierającej Lonniego Mac'a,
a przy okazji z hepszowcem Johnem Farrisem powołał do życia projekt The Ginger People. Zdobywał w ten sposób kolejne szlify w branży, chociaż sława wciąż pozostawała tylko w sferze marzeń. Przygoda w Cincinnati okazała się krótkim epizodem. Tommy zdecydował się na powrót do Colorado, zaś na środek transportu wybrał autostop, co skończyło się niezbyt szczęśliwie. W Junction City w Kansas został zatrzymany przez policję i wylądował w areszcie, ponieważ autostop był w tym stanie nielegalny. Bowlinowi chciano wylepić 30 dni w pacę, ale jeden z gliniarzy zadzwonił do jego rodziców, którzy przesłali mu bilet powrotny do Omahy w Nebrasce, to znaczy synowi, nie policjantowi, skąd odebrali go potem osobiście. Na pożegnanie gliniarze obcięli mu włosy, więc na dworcu autobusowym Tomiego nie poznała własna rodzina. Mimo tych przeciwności, Bowlin trzymał się obranej ścieżki. Po kilku tygodniach spędzonych w domu spakował się i wrócił do Boulder. Tym razem wszystko zaczęło się układać dużo lepiej. Wkrótce potem gitarzysta poznał swoją długoletnią towarzyszkę, Karen Ulibarri, która projektowała hipisowskie ciuchy i mocno wpłynęła na jego sceniczny image. Co ważniejsze, odświeżył też znajomość z poznanym w Cincinnati Johnem Farrisem i wspólnie założyli kapelę o nazwie Ethereal Zephyr. Wkrótce potem ich ścieżki przecięły się w Boulder z zespołem Brown Sugar, w którym śpiewała Candy Givens, a obowiązki basisty pełnił jej mąż David Givens. Dość szybko John, Tommy, David i Candy postanowili połączyć siły w jednej kapeli. Początkowo Givensowie próbowali zatrzymać swojego gitarzystę i mieć w składzie 2 wioślarzy, ale Bowlin nawet nie chciał o tym słyszeć. Z kolei Candy nie podobała się nazwa Ethereal Zephyr oraz ich perkusista, więc ostatecznie muzycy poszukali kogoś nowego i tak trafili na Robiego Chamberlina. Co do nazwy, postanowiono ją skrócić i tak oto powstał Zephyr. W ramach ciekawostek, pierwotna nazwa Ethereal Zephyr pochodziła od greckiego boga wiatru zachodniego, chociaż Candy i David myśleli, że inspiracją do niej była nazwa ekspresowego pociągu łączącego Oakland z Chicago, California Zephyr. Cała ekipa, poza Robim, zamieszkała w jednym domu i ostro zabrała się do pracy nad własnym materiałem, tworząc coś, co najogólniej określić można mianem psychodelicznego bluesa. Oczywiście zaczęli też koncertować, szybko zdobywając rosnącą popularność, głównie dzięki charyzmatycznej Candy Givens i utalentowanemu Bowlinowi. Z pewnością mieli w sobie to coś, co nie tylko przyciągało publiczność, ale też z początkiem 1969 przekonało Barry'ego Feya, by zajął się ich interesami jako menadżer. Co zdaniem Davida Givensa nie było wcale mądrym posunięciem. Fay miał znajomości jako koncertowy promotor, ale sam był w branży od niedawna i zdecydował, że będzie kimś w rodzaju doradcy personalnego, nie menadżerem sensu stricte. Na faceta od interesów ściągnął im niejakiego Stana Grisona, który zdaniem Givensa nie miał pojęcia, co zrobić z Zephyrem, a w dodatku nie przepadał za samym zespołem, bo ich roadie, Frank Anton, dość szybko odbił mu dziewczynę. Co więcej, według wspomnień Givensa, Barry Fey był wprawdzie sympatycznym facetem, z którym dobrze spędzał się czas, ale był też mistrzem w składaniu obietnic bez pokrycia. Poza tym, mimo zarzekania się, że nie chce kierować ich interesami, to Fey zadecydował, by zespół zamiast grać, gdzie tylko się dało, zredukował liczbę koncertów. Barry nie chciał, by Zephyr się ludziom opatrzył i osłuchał. Tymczasem zdaniem basisty, jako wciąż młody stażem skład, potrzebowali jak najwięcej okazji, by wspólnie występować i się docierać. Nie można Feyowi odmówić dobrych intencji. Dzięki swoim znajomościom załatwił im koncerty w San Francisco i Hollywood, w tym drugim słynnym klubie Whiskey A Go Go, gdzie zgromadzili się przedstawiciele wytwórni zainteresowani podpisaniem z kapelą kontraktu. Muzycy chcieli trafić pod skrzydła Atlantic Records albo Warner Brothers, bo te wytwórnie miały wśród swoich podopiecznych największe rockowe gwiazdy. Co z tego, skoro Fey wybrał wytwórnię ABC, skuszony dużo większą kasą na start. Jej przedstawiciele zaoferowali Zephyrowi $130,000, przebijając kilkakrotnie inne oferty. Problem w tym, że ABC, podobnie jak Grison, nie miało zielonego pojęcia, co dalej z zespołem począć. Po prostu próbowali zacząć zarabiać na muzyce rockowej i hipisowskim boomie, ale nie mieli pomysłu, jak to robić. Poza tym, jednym z szefów ABC był kumpel Grisona i zdaniem Givensa chodziło o podzielenie się za plecami kapeli obiecaną im kasą. Z perspektywy czasu basista mówi, że tak naprawdę umowa z ABC była dla kapeli niczym wyrok śmierci. Tommy rozwijał się w tym okresie w każdym wymiarze. Jako muzyk nie tylko intensywnie ćwiczył, ale też poza próbami i koncertami z Zephyrem szukał okazji, gdzie tylko się dało, by dżemować z innymi i doskonalić swój warsztat.
Występy na żywo pozwalały mu kształtować też swoją osobowość sceniczną, a do tego dochodziła jeszcze praca nad wizerunkiem. Dużą rolę odgrywała w tym Karen Unibari, szyjąca mu fantazyjne ciuchy. Ale swój wkład miał też jego przyjaciel, czarnoskóry muzyk Otis Taylor, który przywoził Tomiemu sporo hipisowskiej garderoby wprost z Londynu. Taylorowi w tych wyprawach za ocean towarzyszył Jeff Cook, wokalista z nieistniejącego już American Standard, który zdaniem Otisa pierwszy zafarbował sobie włosy, a zainspirowany tym Bowlin również zdecydował się na taki ruch. Oczywiście w zgodzie z duchem czasów Tommy, podobnie jak reszta kapeli i wszyscy naokoło, próbował też narkotyków. Eksperymentował z LSD i marihuaną, ale ponieważ nie lubił palić, zamiast raczyć się trawką w tradycyjny sposób, wolał przyjmować THC, czyli substancję psychoaktywną zawartą w konopiach, pod postacią łatwo wtedy dostępnych tabletek. Pozwalało mu to odprężyć się i zwolnić, pomagało też zasnąć. Twardych narkotyków ponoć w tamtym okresie jeszcze nie tykał. Na pierwszym miejscu pozostawały jednak bezapelacyjnie muzyka i szlifowanie nieprzeciętnych umiejętności. To one zyskały mu uznanie nie tylko publiki, ale i kolegów po fachu, również tych starszych i bardziej utytułowanych. W 1969 Zephyr miał okazję supportować m.in. Jethro Tull, Vanilla Fudge oraz Led Zeppelin. I członkowie tych kapel, zwłaszcza gitarzyści Martin Barre i Jimmy Page, byli pod wielkim wrażeniem Tomiego. Warto jednak zaznaczyć, że to wcale nie oznaczało jakiegoś podziału w zespole na gwiazdora Bowlina i mało znaczących akompaniatorów. Po pierwsze, Tommy był osobą skromną i wcale nie wywyższał się ponad innych. Po drugie, w tym okresie uwagę publiki skupiała na sobie jednak przede wszystkim Candy Givens. Prawdopodobnie dlatego, że była jedną z nielicznych wokalistek w rockowym świecie, w dodatku obdarzoną naprawdę niezłym głosem i jeszcze sprawnie wycinającą na harmonice ustnej. Aż się prosiło, by umiejętności obojga zostały objawione światu na płycie. Debiutancki album Zephyr nagrano wczesną jesienią, a wydano zaraz potem jeszcze w październiku 1969. Według wspomnień Davida Givensa muzycy zarejestrowali cały swój materiał niemal z marszu, zaledwie 2 dni. Głównie dlatego, że nie wiedzieli, jak mieliby to zrobić inaczej. Nie mieli żadnego doświadczenia w studiu, byli kapelą koncertową i tak też podeszli początkowo do sesji, zwłaszcza, że ich kompozycje w dużym stopniu opierały się na improwizacji. Efekty nagrań wypadły ich zdaniem zadowalająco. Innego zdania był jednak producent Bill Halverson, który miał na koncie m.in. debiutancki album Crosby, Stills and Nash, a także współpracę z Hendrixem i Cream. Według Givensa producent był kolejnym gościem, który nie wiedział, co z Zephyrem zrobić. Ponieważ miał jednak swój sposób pracy, którego chciał się trzymać, wywalił dotychczasowe wyniki do kosza i podszedł do nagrywania tak, jak jego zdaniem należało. Zamiast nagrywania na setkę zaczęło się mozolne rejestrowanie poszczególnych ścieżek, nawet po kilkadziesiąt razy do tego samego kawałka, zwłaszcza w przypadku Candy i Tomiego. Bowlin używał podczas sesji Gibsona SG, który okazał się jakimś felernym egzemplarzem i dodatkowo utrudniał mu rejestrację jego partii. Nic dziwnego, że wszyscy byli przeciągającymi się sesjami wykończeni. Również Halverson, który za dnia ogarniał ważniejsze prace, a fuchę z Zephyrem ciągnął po godzinach, nierzadko zasypiając nad konsoletą. W efekcie powstał longplay, który moim zdaniem po latach broni się średnio. Aczkolwiek z pewnością nie wszyscy się z tym zgodzą, a żeby oddać sprawiedliwość, muszę zaznaczyć, że krążek, ze względu na okładkę nazywany płytą z wanną, dotarł w marcu 1970 do 48 miejsca na liście Billboard 200, a więc jak na debiut bardzo zacnie. Dlaczego mnie ten album nie przekonuje? Z 3 powodów. Po pierwsze, bardzo przeszkadza mi kiepska produkcja, ale to jeszcze potrafię przełknąć, ponieważ generalnie uważam, że najistotniejsza jest jakość samych kompozycji. Jeśli utwory są dobre, to obronią się nawet z kiepskim brzmieniem, aczkolwiek nie będzie wtedy tego efektu wow, który można osiągnąć, gdy mocne kompozycje idą w parze z dobrą produkcją. Ale tu powód drugi. Jak dla mnie na tej płycie kompozycje są po prostu słabe, a przynajmniej przeciętne. Niczym się nie wyróżniają. No może poza ciekawszym Cross the River, w którym pojawiają się i jazzujące wstawki, partia fletu, jest też charakterystyczny motyw przewodni. W innych numerach linie melodyczne nie za bardzo zapadają w pamięć, a improwizacje nie porywają i są niepotrzebnie przedłużane. No przynajmniej to jest moje zdanie. Nawet Tommy dopiero się tutaj rozgrzewa i chociaż album obfituje w jego partię, nie jest to jeszcze ta pełna luzu, swobody i inwencji gra, którą czarował na późniejszych albumach. W zasadzie rozpoczynający płytę Sail On jest taką jej kwintesencją. Jeśli ten numer Wam przypadnie do gustu, to pewnie reszta płyty również. Mnie jednak męczy ten kawałek, podobnie jak śpiew Candy Givens, który jest powodem numer
3. Wprawdzie wspomniałem, że dziewczyna obdarzona była niezłym wokalem, tyle tylko, że sposób, w jaki go zaprezentowała na tym albumie, zamiast olśniewać, mnie jedynie irytuje. Od razu nasuwają się porównania z Janis Joplin, przy czym tam, gdzie Janis czaruje nawet, a może przede wszystkim, kiedy zdziera gardło, tam Candy wypada mało przekonująco, zupełnie jakby robiła to zbyt często i na siłę. Mam wrażenie, że to, co u Janis było szczere, tutaj jest tylko imitowane. Jak dla mnie wokalistka Zephyr dużo lepiej prezentuje się wtedy, gdy zamiast drzeć się zwyczajnie śpiewa, jak w spokojniejszym coverze St. James Infirmary. Co więcej, nie jestem w moim osądzie odosobniony, a jednym z głównych krytyków pierwszej płyty i histerycznej maniery Candy jest jej mąż i basista Zephyr David Givens, który mówił wprost, że na debiucie głos Candy brzmi głupawo i został przesadnie wyeksponowany, czego muzyk żałuje, dodając, że wiele osób z ich otoczenia, chociażby Steve Miller, powtarzało jej, żeby przestała wyć i krzyczeć, a zaczęła po prostu śpiewać, bo wychodziło jej to naprawdę dobrze. Candy najwyraźniej wzięła sobie te uwagi do serca, bo różnicę w jej stylu słychać już na drugim albumie Zephyr, pochodzącym z 1971 Going Back to Colorado. Zanim jednak doszło do tego nagrania, zespół zjeździł Stany, a nawet dotarł do Kanady, koncertując u boku wielu przedstawicieli rockowej ekstraklasy. W szeregach grupy doszło też do przetasowań. Miejsce Robiego Chamberlina za perkusją zajął Bobby Berg. Zmianę wymógł Bowling, który nie przepadał za Robim i najzwyczajniej w świecie zastąpił go swoim znajomym. Nie zmienia to faktu, że Berg znał się na robocie i dowoził zarówno na koncertach, jak i podczas drugiej sesji w studiu, rozpoczętej we wrześniu 1970. Tym razem Zephyr mogli poczuć się niemal jak gwiazdy. W międzyczasie za wstawiennictwem słynnego producenta i inżyniera dźwięku Ediego Kramera, bliskiego współpracownika Jimmy'ego Hendrixa, udało im się zmienić wytwórnię z ABC na upragnioną Warner Brothers i wszystko wskazywało na to, że los się do nich wreszcie uśmiechnął. Na sesję polecili do Nowego Jorku, do Electric Lady Studios, gdzie pracowali pod okiem Kramera. Ze wsparciem poważnej wytwórni i renomowanego producenta sukces wydawał się na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że David Givens, niepisany lider zespołu, zaczął skłaniać się w stronę bardziej standardowych, piosenkowych struktur, co, przynajmniej moim zdaniem, zaowocowało dużo ciekawszym i jednocześnie przystępniejszym materiałem. Ale Zephyrowi nie dane było rozwinąć skrzydeł. Eddie Kramer najwyraźniej łapał zbyt wiele srok za ogon, bo oprócz Zephyra w tym samym czasie jego klientami była Carly Simon i oczywiście Hendrix. To, że Simon była uprzywilejowana i dostawała lepszy czas nagraniowy, szybko stało się zrozumiałe. Miała z Kramerem romans. Gorzej, że w trakcie sesji dotarła do nich wiadomość o śmierci Hendrixa, zmarłego niespodziewanie 18 września, nim Zephyr w ogóle miał okazję go osobiście poznać, jak obiecywał im producent. Był to wstrząs dla całego rockowego świata, a zespół z Colorado odczuł go szczególnie boleśnie, ponieważ Kramer rzucił praktycznie wszystko, skupiając się na dokończeniu rozgrzebanego albumu Jimmy'ego, wydanego ostatecznie już pośmiertnie oczywiście pod tytułem Cry of Love. Zaangażowany w ten projekt nie miał głowy, serca ani czasu, by wspierać Zephyr, skutkiem czego zdaniem Davida Givensa ich drugi longplay jest tak naprawdę dziełem niedokończonym. Mimo to robi na mnie dużo lepsze wrażenie niż debiut. Już rozpoczynający krążek utwór tytułowy pokazuje, że zespół skręcił w stronę bardziej zwartych kompozycji, w dodatku takich, w których coś tam w głowie i uszach zostaje po przesłuchaniu. Nie każdego może przekonywać country bluesowy charakter tego utworu, ale nie da się ukryć, że od pierwszych dźwięków słychać lepszą produkcję, a potem robi się jeszcze ciekawiej. Miss Libertine ma i ładną linię wokalu i fajny aranż. W Night Fades Softly dostajemy trochę psychodelii, ale i przyjemny wokal Candy Givens w końcówce. The Radio Song, zgodnie z tytułem, mogłoby pojawić się na falach radiowych, ale zaraz potem mamy zdecydowanie mniej komercyjny, za to chyba najlepszy na płycie i też najdłuższy See My People Come Together, w którym rządzi Bowling. Zwolennikom ostrzejszych dźwięków do gustu powinien przypaść też krótki numer Tomiego Show Busy, po którym gitarzysta daje się poznać jako autor spokojniejszego, półakustycznego Keep Me. Płyta do końca trzyma poziom i robi naprawdę dobre wrażenie. Ja szczególnie lubię klimatyczne Take My Love, zaśpiewane przez Johna Farisa. Ciekawie wypada też zamykający album At This Very Moment, skomponowany przez Candy Givens. Mimo to, wydany na początku 1971 album Going Back to Colorado nie powtórzył tego względnego sukcesu pierwszej płyty. Według wspomnień Givensa, tak jak na etapie produkcji zabrakło zaangażowania Kramera, tak po wydaniu krążka zabrakło
odpowiedniej promocji ze strony wytwórni. Naprawdę trudno mi to zrozumieć, jaki jest sens wypuszczać na rynek coś, czego się potem nie próbuje sprzedać, ale pokrętne reguły lub ich brak są chyba nieodłącznym elementem tego biznesu. Z pewnością brak oczekiwanego wsparcia, a także lepszego wyniku nowego wydawnictwa przyczyniły się do kiepskiej atmosfery w samym zespole. Wiadomo, że gdy w składzie są silne osobowości, no to tarcia bywają naturalną konsekwencją. Kiedy jednak dodatkowo kapela zmaga się z brakiem sukcesu, perspektyw i pieniędzy, no to łatwo sobie wyobrazić, jakie nastroje wtedy panują wśród muzyków. Poza tym, w przypadku Zefira do głosu coraz wyraźniej dochodziły różnice muzyczne. Po pierwsze, na scenie coraz częściej dochodziło do takiej już nie skrywanej, ale otwartej rywalizacji między spadkobiercą Jimmy'ego, jak nieraz mówiono o utalentowanym Bowlinie, a następczynią zmarłej ledwie kilka tygodni po Hendrixie Janis Joplin, jak z kolei określano Candy Givens. Po drugie, Bowlin coraz bardziej wsiąkał w świat jazz rocka, zauroczony zwłaszcza dokonaniami Johna McLaughlina i jego Mahavishnu Orchestra. Nie był to jednak kierunek, w którym chcieli podążać Givensowie. Davidowi przestał też odpowiadać Bobby Berg na garach i wraz z Candy optował za powrotem Robiego Chamberlina. Na to z kolei absolutnie nie chciał się zgodzić Tommy. Skończyło się na tym, że w kilka miesięcy po wydaniu drugiej płyty, mniej więcej w połowie 1971, on i Bobby Berg opuścili Zephyr. Rozstanie nie odbyło się bynajmniej w nieprzyjaznej atmosferze. Muzycy nie zerwali ze sobą kontaktów, a tak naprawdę wkrótce potem Bowlin z Candy i Davidem Givensami oraz kilkoma innymi muzykami z Boulder i Denver powołali do życia taki rozrywkowo-zarobkowy cover band The Legendary Fornicators, z którym występowali przez jakiś czas regularnie, zwłaszcza w popularnym klubie Tulagi w Boulder. Sam Zephyr na miejsce Bowlina przyjął Jocka Bartleya i wydał z nim w 1972 roku płytę Sunset Ride, często uznawaną za ich szczytowe osiągnięcie. Potem było tylko gorzej. Zespół przechodził kolejne zmiany składu, cierpiał też od pogłębiających się nałogów Candy Givens, więc mimo istnienia przez kolejną dekadę i statusu lokalnej sławy w Colorado nie osiągnął tak naprawdę nic więcej. 10 lat po Sunset Ride ukazała się jeszcze płyta Heartbeat, a 2 lata później, w 1984, wokalistka Zephyr zmarła w wyniku przedawkowania. Warto zaznaczyć, że jeszcze w 1973 roku doszło do jednorazowej reaktywacji w składzie z Bowlinem i Bobem Bergiem, udokumentowanej po latach albumem koncertowym Live at the Arts Bar and Grill. Nowojorskie sesje Zephyr zaowocowały nie tylko albumem Going Back to Colorado, ale również nowymi znajomościami, jakie nawiązał ich gitarzysta. Między innymi poznał plecistę Jeremy'ego Steiga, który zaraził go swoją miłością do jazzu i jazz rocka czy fusion, bo oba terminy stosuje się wymiennie, chociaż fusion jest nieco szerszym pojęciem i obejmuje łączenie elementów nie tylko jazzu i rocka, ale też np. muzyki latynoskiej, funku, R&B czy flamenco. Gdy Tommy opuścił Zephyr, Steig namówił go, by przyjechał do Nowego Jorku. Bowlin spędził w tym mieście około miesiąca, wsiąkając w prężną scenę jazz rockową. Grał z Jeremym Steigiem i całą plejadą znanych muzyków, gdzie się tylko dało, chociaż kasy z tego za bardzo nie było. Wtedy właśnie poznał m.in. perkusistę Billego Cobama i czeskiego klawiszowca Jana Hammera z Mahavishnu Orchestra oraz bębniarza Alfonsa Muzona, który jeszcze się w naszej opowieści pojawił. Tommy brał udział głównie w klubowych dżemach, aczkolwiek uczestniczył też w sesjach studyjnych, po których zachowało się trochę nagrań demo. Jedno z nich, Sister Andrea, wydano po latach na pierwszej części kompilacji From the Archives i pokazuje ono doskonale, do czego 20-letni gitarzysta był już wtedy zdolny. Zafascynowanych słuchaczy, w tym również, a może przede wszystkim innych muzyków, urzekała zwłaszcza niezwykła elastyczność Bowlina, który potrafił odnaleźć się w zasadzie w dowolnym stylu, czarując nie tylko szybkością, ale też feelingiem i nosem do wspaniałych melodii. Doskonale radził sobie też z gitarowymi gadżetami. Oprócz fuzzboxa i pedału wah-wah, lubując się zwłaszcza w ekopleksie, czyli urządzeniu typu delay, stosowanym do uzyskiwania efektów opóźnienia i echa. Pobyt w Nowym Jorku nie trwał może zbyt długo, ale był dla Tommy'ego czasem odkryć. Gdy gitarzysta wrócił do Boulder, doskonale wiedział, jaką muzykę zamierza tworzyć, a nazwa, którą nadał sformułowanej jeszcze w 1971 roku kapeli, Energy, doskonale to obrazowała. I nie chodziło tylko o żywiołową, energetyczną muzykę, ale o fakt, że została ona zaczerpnięta od tytułu jazz-rockowego albumu Jeremy'ego Steiga. Niestety odkrycia dotyczyły też narkotyków.
Pod wpływem Steiga Tommy chętnie sięgał po LSD, racząc się tabletkami kwasu również przed koncertami, ale co gorsza, obracając się wśród przedstawicieli sceny jazzowej i jazz rockowej, był też niebezpiecznie blisko heroiny. Nie jest do końca pewne, czy spróbował jej właśnie wtedy. Niektórzy twierdzą, że taki eksperyment mógł mieć miejsce nawet wcześniej, ale pewnym jest, że już wkrótce potem w Energy często dawał w żyłę, co najmniej raz ocierając się o śmierć z przedawkowania. Poza tym gitarzysta chętnie sięgał po kokainę, co było tym łatwiejsze, że stanowiła walutę, w jakiej kluby muzyczne często wypłacały im garzę za koncert. Poza Bobem Bergiem na garach muzyk pozyskał do nowego składu klawiszowca Toma Stephensona i basistę Kennego Passarelliego, zastąpionego wkrótce przez Stanleya Sheldona. Ich menadżerem ponownie został Barry Fey, co zdaniem Stephensona, podobnie jak wcześniej Davida Givensa, było dużym błędem. Fey miał może koneksję, ale kompletnie nie kumał muzycznej propozycji Energy i nie wiedział, jak ich sprzedać. A łatwo z pewnością nie było, bo ich muzyka niespecjalnie nadawała się do radia. Wprawdzie w tym okresie Colorado zyskało popularność na rockowej mapie. Przeprowadził się to m.in. gitarzysta Joe Walsh po odejściu z James Gang, ale to wciąż nie było wschodnie czy zachodnie wybrzeże. Nowatorska propozycja Bowlina, serwująca słuchaczom mieszankę fusion i bardziej piosenkowych numerów, spotykała się z pochlebnymi recenzjami, ale żaden kontrakt się z tego nie urodził. Koncertowo też Energy nie zapuszczało się poza Colorado. Podczas gdy w świecie jazz rocka święcili triumfy Mahavishnu Orchestra, Weather Report czy zespół Milesa Davisa, ich pobratymcy z Boulder niemal przymierali głodem. I to pomimo faktu, że wieści o ich umiejętnościach, zwłaszcza Bowlina, rozchodziły się w środowisku coraz szerzej, a muzycy Energy regularnie wspierali jako zespół towarzyszący gwiazdy bluesa grające w okolicy, m.in. Alberta Kinga, Johna Lee Hookera czy Buddy'ego Guy'a. By swoją propozycję uczynić nieco bardziej komercyjną, Bowlin pozyskał do składu wokalistę. Wpierw obowiązki te pełnił czarnoskóry Gary Wilson, obdarzony dobrym głosem, ale lepiej czujący się w klimatach R&B, funkowych i soulowych niż rockowych. Nic więc dziwnego, że po jakimś czasie zrezygnował, wybierając inną muzyczną ścieżkę. Jego następcą został stary znajomy Bowlina jeszcze z czasów American Standard, Jeff Cook, i to z nim gitarzysta nawiązał bardzo udany duet kompozytorski, wspierając się czasem również tekściarskim talentem Johna Tezara. To z tego okresu pochodzą piosenki, które ostatecznie wylądowały na płytach James Gang czy Deep Purple. Można je też usłyszeć na wydawanych po latach albumach z bogatych archiwów Bowlina. Nigdy jednak nie znalazły się na oficjalnej płycie Energy, ponieważ mimo starań Feya i chemii między muzykami nigdy nie udało się im podpisać kontraktu płytowego. Jak wspomina Cook, raz byli o włos od umowy z Columbią. Jej przedstawicielowi bardzo podobała się pierwsza część ich występu, ale podczas przerwy muzycy pewni, że kontrakt mają w kieszeni i przekonani, że facet z wytwórni opuścił już klub, zaczęli przedwcześnie opijać sukces, skutkiem czego drugi set całkiem położyli. Niestety gość z Columbii widział również tę część występu. Na przełomie 72 i 73 z zespołem rozstał się Jeff Cook, a miejsce za mikrofonem zajął Max Carl. Nie zmieniło to w żaden sposób sytuacji kapeli. Wciąż byli bez kontraktu i widoków na przyszłość, wciąż nie wyszli poza obieg lokalnych klubów. W dodatku w wielu miejscach nie chciano widzieć ich powtórnie, bo grali muzykę nie nadającą się do tańca i zabawy. Prawda jest taka, że gitarzysta, którego już wtedy fani i ludzie z branży uznawali za co najmniej wybitnego, z trudem wiązał koniec z końcem, a gdyby nie jego dziewczyna Karen Ulibarri, zwyczajnie przymierałby głodem, podobnie zresztą jak reszta kapeli. Nic dziwnego, że w tej sytuacji skład zaczął się sypać. Wpierw Tom Stevenson przyjął ponowioną po raz któryś z rzędu ofertę Joe'ego Walsha, dzięki czemu jego finanse uległy zdecydowanej poprawie niemalże z dnia na dzień. Niezłą ofertę dostał też Stanley Sheldon, zaś Bobby Berg zdecydował się na regularną pracę, by mieć za co napełnić lodówkę. Tommy nie zamierzał bynajmniej zostać ofiarą na ołtarzu sztuki i też stwierdził, że czas zrobić coś, co przyniesie mu kasę. Miał oczywiście na myśli zrobienie czegoś komercyjnego i pod gusta szeroko rozumianej publiczności. Tymczasem nadarzyła się okazja, by zarobić na czymś, co mu w duszy grało. Oto z propozycją zagrania na jego solowej płycie odezwał się do Bowlina Billy Cobham, perkusista Mahavishnu Orchestra, z którym gitarzysta poznał się 2 lata wcześniej w Nowym Jorku. Sesja, na którą poleciał ochoczo do Wielkiego Jabłka w połowie maja 73, była spełnieniem jego marzeń, a dla wielu fanów jej wynik, czyli album Spectrum, jest jego szczytowym osiągnięciem, a już na pewno zaliczany jest do ścisłego kanonu jazz rocka. Nagrania trwały raptem 3 dni, z czego tak naprawdę
pierwszy poświęcono na przećwiczenie pomysłów, czy może raczej na nauczenie Bowlina, jak lecą numery, w których ma zagrać, ponieważ jako jedyny z zaangażowanych w projekt muzyków nie potrafił czytać nut. Dla pozostałych, a poza Cobhamem byli to klawiszowiec Jan Hammer i basista Leland Sklar, nie stanowiło to specjalnego problemu, ponieważ Tommy był tak naturalnym talentem, że błyskawicznie przyswajał materiał i zgodnie z oczekiwaniami zamieniał go w muzyczne złoto. Utwory były rejestrowane na setkę. Większość uchwycono w pierwszym czy drugim podejściu i według wspomnień Lelanda Sklara niczego w nich później nie poprawiano. A najlepszym na to dowodem fakt, że w utworze Tarian Matador słychać w pewnym momencie chwilową przerwę w solówce Tommy'ego, około 1 minuty 45 sekundy. To pękła mu wyższa struna E, ale mimo to gitarzysta i reszta składu grali dalej, zaś nagranie trafiło potem na album. Tak naprawdę na 10 numerów Bowlin obecny jest tylko w 4. Kolejne 4 to krótkie miniatury, 2 perkusyjne, 2 klawiszowe, a w numerze tytułowym i kawałku Lelis zagrali inni muzycy. Ale te 4 w zupełności wystarczyły, żeby gitarzysta pokazał, co potrafi, poczynając od pierwszego na płycie Quadrant 4, w którym wbijał fotel zwłaszcza efektami uzyskanymi za pomocą Echoplexu. Zaznaczę przy tym, że solówka, od której ten kawałek i cały album się zaczyna, nie jest grana przez Tommy'ego, jak wielu słuchaczy mylnie sądzi, tylko przez klawiszowca Jana Hammera, z którym Bowlin stoczył świetny pojedynek muzyczny w drugim wspólnym utworze Tarian Matador. 2 pozostałe występy Bowlina w niczym im nie ustępują. Długi Stratus i spokojniejszy, nieco funkowy Red Baron, oba rewelacyjne, należą do klasyków jazz rocka. I z ciekawostek, Stratus pojawia się w grze Grand Theft Auto 4 na falach stacji Fusion FM, zaś jego charakterystyczna, pulsująca, hipnotyczna partia basu została wykorzystana przez Massive Attack jako sample w ich hicie Safe From Harm. Z kolei Jan Hammer na swojej następnej płycie solowej The First 7 Days 75 dodał wyjaśnienie, że nie ma na niej partii gitar, aby uniknąć pomyłek słuchaczy, jak w przypadku solówki rozpoczynającej Spektrum. Album ukazał się 1 października 1973 i zbierał fantastyczne recenzje, a dziennikarze i zwykli słuchacze szczególną uwagę zwracali na wciąż jeszcze szerzej nieznanego Bowlina. Spektrum nie tylko przyniosło mu jakże potrzebny zastrzyk gotówki za udział w sesji, było też jego przepustką do sławy i panteonu gitarzystów. Dzisiaj może to nieco dziwić. Jak jazz rockowa, niekoniecznie łatwa w odbiorze płyta, w dodatku w całości instrumentalna, zdołała przynieść mu szersze uznanie i popularność. No cóż, czasy były inne i Spektrum nie tylko dotarło do pierwszego miejsca listy Billboard w kategorii Jazz Albums, ale wspięło się też aż na 26 miejsce na liście Billboard 200, a to już było coś. Zanim jednak do tego doszło, Tommy był już na ustach sporej części rockowego świata z innego powodu. I nie chodziło o to, że po powrocie z Nowego Jorku do Boulder przez jakiś czas znowu połączył siły z dawnymi kolegami i koleżanką pod szyldem The Legendary Fornicators dla czystej radochy grania, ale i żeby mieć za co opłacać czynsz. Tym powodem był fakt, że jeszcze w sierpniu 1973 z polecenia Joe'ego Walsha dołączył do składu James Gang, niemal z miejsca nagrywając z nimi album Bang, wydany zaraz potem, bo we wrześniu, a zatem jeszcze przed premierą Spektrum. Z perspektywy Bowlina dołączenie do James Gang było niczym zaprzedanie duszy. W przeszłości nieraz wypowiadał się o nich niezbyt pochlebnie, uznając ich muzykę za wyjątkowo komercyjną. Jak na jego standardy oczywiście, bo bez przesady była to po prostu dobra rockowa kapela. Teraz zmuszony sytuacją finansową musiał pokornie przyjąć propozycję z ich obozu, robiąc dobrą minę do nie najlepszej w jego mniemaniu gry. Na usprawiedliwienie przed samym sobą i przyjaciółmi miał mocny argument. Barry Fey obiecywał mu, jako król obietnic, że jeśli pociągnie przez rok tę fuchę, czy może z perspektywy Bowlina chałturę, będzie mógł zrealizować swój album solowy. No dobra, zapyta ktoś, a co ze współpracą z Cobhamem? Nie było szansy na jej kontynuację? Teoretycznie była, ale Tommy z niej nie skorzystał. Perkusista zaproponował mu dołączenie do trasy promującej Spektrum, ale gdy okazało się, że ma w niej brać udział również sekcja dęta i że wszystko pójdzie w stronę bardziej tradycyjną, Bowlin zwyczajnie stracił na taki projekt ochotę. Nie wiem, czy ostatecznie nie zamienił siekierki na kijek, ale jakby nie było, zdecydował się dołączyć do James Gang w miejsce Dominika Troiano, który wcześniej zastąpił tam na wiośle Joe'ego Walsha. Jak wspominają przyjaciele Tommy'ego, zrobił to tak naprawdę dla kasy i zdaniem niektórych szczerze tego nienawidził. Karen Ulibarri
patrzy na tę decyzję z szerszej perspektywy. Chociaż odejście od tego, co Bowlin proponował z Energy w stronę bardziej piosenkowego repertuaru mogło być uznane za dziwną decyzję, może nawet za zaprzedanie ideałów, no to bezdyskusyjnym faktem jest, że ideałami nie da się zaspokoić głodu. Poza tym Tommy absolutnie nie traktował tego jak koniec swojej muzycznej podróży. To był tylko przystanek na drodze do artystycznej niezależności. Była to też okazja nie tylko do zarobienia jakichś sensownych pieniędzy, ale też do pracy z doświadczonymi muzykami, jakimi niezaprzeczalnie byli perkusista Jim Fox, basista Dale Peters i wokalista Roy Kenner, czy z uznanymi producentami, jak chociażby Tom Dowd, a także do pojechania w trasy koncertowe z prawdziwego zdarzenia i do zaprezentowania światu numerów, które od dawna gromadził. A że było ich niemało, dość szybko udało się zarejestrować pierwszą wspólną płytę nowego składu zatytułowaną Bang. Mniej więcej połowa materiału została przyniesiona przez Bowlina, reszta powstała podczas prób i sesji. Całość, wbrew tego, co mógł uważać główny zainteresowany, moim zdaniem wypada świetnie. A Tommy nie tylko błyszczy tu jako kompozytor i gitarowy wymiatacz, ale również jako bardzo zdolny wokalista. Album zaczyna się przyjemnym rockerem Standing in the Rain, gdzie pierwsze dźwięki gitary od razu przywodzą na myśl eksperyment z Echoplexem na Spectrum Cobama. Zaraz po nim skrada się klimatyczne The Devil is Singing Our Song, a potem mamy prawdziwie przebojowe Must Be Love. Jak dla mnie jeden z tych numerów, przy którym naprawdę trudno usiedzieć. Świetną robotę robi tu zwłaszcza Roy Kenner, chociaż reszta kapeli dzielnie mu sekunduje. A potem mamy spokojne Alexis i zaskoczenie. Wreszcie możemy posłuchać Tommy'ego w roli głównego wokalisty. No i co? Moim zdaniem strzał w dziesiątkę. A do tego w utworze w końcówce robi się utwór ostrzejszy, a Bowlin błyszczy też w zabarwionej efektami solówce. Następne na płycie Ride the Wind i Got No Time for Trouble może niczym specjalnym się nie wyróżniają, ale słucha się tego elegancko. Typowy rock z lat 70. z prostymi riffami i dobrymi melodiami. No, czegoż chcieć więcej. Z kolei autorski numer Roya Kennera Rather Be Alone With You to sympatyczna ciekawostka całkiem a cappella. Za to From Another Time to jak dla mnie jeden z najlepszych numerów na płycie, wpisujący się całkiem dobrze w estetykę fusion. Są i latynoskie brzmiąco instrumenty perkusyjne, i jazz rockowe motywy gitarowe, i echa funku. Naprawdę smaczna mieszanka. Longplay zamyka najdłuższy na płycie Mystery. Półakustyczne, dość stonowane, odrobinę kojarzące mi się z klimatami Jethro Tull. Przede wszystkim jednak ze świetnym motywem pojawiającym się tak mniej więcej od połowy i wspaniale ozdobionym partiami smyczków. Krążek list nie podbił, dotarł do 122 miejsca na Billboardzie, ale nie zachwiało to popularnością kapeli, a nowy skład prezentował się na koncertach bardzo zacnie. W kontekście poprzedniego odcinka Muzycznego Subiektywu, w którym opowiadałem o podmienieniu głowy na układce Grand Hotel Procol Harum, dodam jeszcze, że najwyraźniej nie był to przypadek odosobniony, bo taki sam zabieg spotkał Bowlina, którego głowę doklejono do ciała Dominika Troiano na okładce Bang. No a chociaż samo zdjęcie na pozór niewinne przedstawiało dziewczynę siedzącą w otoczeniu zespołu, to już w połączeniu z nazwą kapeli i tytułem płyty projekt tracił na niewinności. Gang Bang to w slangu nic innego jak rodzaj seksu grupowego. Z James Gang Tommy mógł wreszcie zażyć gwiazdorskiego życia, co miało również skutki uboczne, bo najróżniejsze i to nie tylko legalne substancje były na wyciągnięcie ręki. Co ciekawe, sami członkowie zespołu, Jim Fox i Dale Peters, różnią się we wspomnieniach. Perkusista uważa, że Tommy wciąż jeszcze trzymał się wtedy z dala od heroiny i kontrolował zabawę z lżejszymi dragami. Basista jest zdania, że już w tym okresie Bowlin miał problemy z nałogiem i większość czasu spędzał na haju. Wprawdzie głównie dzięki marihuanie i kokainie, które akurat sprawiały, że miał doskonały humor i świetnie się bawił, ale według Petersa Tommy zaczął też już wtedy sięgać po twardsze narkotyki. Co do pobytu Bowlina w James Gang zdania są podzielone. Sekcja zespołu wspomina ten czas bardzo dobrze. Jim Fox uważa, że dawali Tommy'emu wyżyć się na koncertach ile tylko chciał i tak naprawdę nie umie powiedzieć, dlaczego muzyk zdecydował się odejść mniej więcej po roku współpracy. Podejrzewa, że mogło chodzić o fakt, że nie mieli pierwszorzędnego wokalisty, chociaż nikt tego nie mówił Royowi Kennerowi wprost. Brat gitarzysty Johnny również twierdzi, że Tommy lubił grać z nimi i nie cierpiał z tego powodu jakichś katuszy. Z kolei Jeff Cook uważa, że formuła zwartych piosenek była dla naszego bohatera wyraźnym ograniczeniem i z czasem stała się przyczyną różnic w zespole.
Sam Bowlin w jednym z wywiadów późniejszych mówił, że reszta była z innej gliny. Nie byli otwarci na eksperymenty i wkraczanie na nowe terytoria muzyczne, a gdy on zatracał się podczas występów w swojej grze, oni wydawali się zwyczajnie znudzeni. No cóż, jak to zwykle bywa, każdy ma swoją wersję. Najlepiej zatem trzymać się po prostu faktów. A są one takie, że Tommy nagrał z James Gang jeszcze jeden album Miami, wydany w lipcu 1974, a zaraz potem opuścił grupę, zwyczajnie przestając się pojawiać na próbach. Sam krążek stanowił w zasadzie kontynuację Bang. Kawałki takie jak Cruising Down the Highway, Do It i Wildfire powiększały grono prostych, hard rockowych numerów z mniej lub bardziej chwytliwymi melodiami. Wszystkie były też skonstruowane w ten sam sposób. Mniej więcej w 2/3 numeru prowadzenie przejmował Bowlin i już do końca go nie oddawał. No, oczywiście na gitarze. Z kolei Sleepwalker, Head Above the Water czy Spanish Lover ukazywały spokojniejsze oblicze zespołu, a w zasadzie Bowlina, bo znowu on był twórcą lub współtwórcą całego materiału. Pozostali członkowie James Gang pomagali mu w zaledwie 4 numerach na 10. Z tych 3 wyróżnia się zwłaszcza Spanish Lover, ponieważ znowu miejsce za mikrofonem odważył się zająć Tommy, a sama piosenka stanowi niezłą zapowiedź jego płyt solowych. Największym zaskoczeniem mogło być instrumentalne Prelude i następujące po nim Red Skies. To drugie pochodzące jeszcze z czasów Energy, a oba wprowadzające klimaty bliższe jazz rocka niż prostego rocka, z jakim kojarzył się James Gang. Teoretycznie fakt, że na płycie znalazły się tak nieprzystające do standardowego repertuaru James Gang kawałki, mógł oznaczać, że Fox i Peters są otwarci na muzyczne poszukiwania. Ale równie dobrze mogło to oznaczać, że brakowało im po prostu numerów na krążek i zgodzili się zagrać co tylko Tommy zaproponował, byleby dobić do ostatecznych 32 minut. Tak czy siak, nie było to coś, co mogło odwieść Bowlina od podjętej decyzji. Podobnie jak wynik Miami, które poradziło sobie na liście Billboardu nieco lepiej niż Bang, docierając do pozycji 97. Tommy i tak był zdeterminowany, by zrezygnować z ciepłej posadki i znowu spróbować z projektem autorskim. Gitarzysta rozkręcał się powoli. Wróciwszy do Boulder, sporo dżemował z dawnymi kolegami, ale też z uznanymi muzykami, którzy odwiedzali jego miasto lub pobliskie Denver. W ten sposób pojawił się na jednej scenie m.in. z grupą The Good Rats, z perkusistą Vanilla Fudge Carmine'em Episem i z innym paukerem Alfonsem Muzonem, znanym m.in. z Weather Report. To ostatnie spotkanie zaowocowało wkrótce potem zaproszeniem do występu na solowym debiucie Muzona Mind Transplant. I co tu dużo mówić, były to klimaty bliskie spektrum Cobama, nic więc dziwnego, że Tommy bez wahania zgodził się przenieść w tym celu do Los Angeles, namawiając do przeprowadzki również Karen oraz dawnego basistę Energy Stanleya Sheldona i jego dziewczynę. Rezultatem sesji odbytych w grudniu 1974 był album robiący na słuchaczach równie wielkie wrażenie co Spektrum. Osobiście stawiam oba krążki równie wysoko, a może nawet ciut bardziej lubię Mind Transplant za większą chwytliwość obecnych na niej kawałków. Już otwierający longplay utwór tytułowy ma kilka łatwo wpadających w ucho motywów. Podobnie lekko funkowy Snowbound, w którym inny gitarzysta biorący udział w sesji, Jay Graydon, wykorzystał efekt nazywany talkbox albo voiceback. Co więcej, wyraziste, charakterystyczne motywy obfitują też imponujące jazz-rockowe jazdy o zakręconych chemicznych tytułach Carbon Dioxide, Ascorbic Acid i Nitroglycerin, czyli dwutlenek węgla, kwas askorbinowy i nitrogliceryna. Wszystkie podane w tempach budzących podziw dla umiejętności nie tylko perkusisty Alfonsa Muzona, ale i reszty zaangażowanych w sesję. Klawiszowca Jerry'ego Petersa, basisty Henry'ego Davisa i aż 3 gitarzystów. Bowlina, który gra sola w 4 kawałkach, Graydona, ciągnącego solo w jednym numerze oraz Lee Ritenoura, popisującego się w 3 utworach. Spokojniejsze numery na płycie Happiness is Loving You oraz mój ulubiony, najdłuższy i bardzo klimatyczny Golden Rainbows również bez dwóch zdań stanowią muzyczną ucztę. Jeśli miałbym się czegoś czepiać, to numeru Some of the Things People Do. I nie dlatego, że jest słaby, bo to jest eleganckie, funkowe bujanie, ale że przez dodanie wokalu Muzona i piosenkową formułę odstaje od instrumentalnej reszty krążka. W przeciwieństwie do Spectrum, Mind Transplant, mimo bardzo pochlebnych recenzji, nie zrobiło w chwili wydania zamieszania na listach, chociaż po latach doczekało się statusu kultowego.
Dla Bowlina współpraca z muzonem, podobnie jak w przypadku Cobhama, była tylko przygodą. Skończyła się na jednej płycie. Niestety, tak wyszło. Natomiast sam pobyt w Los Angeles przyniósł Bowlinowi udział w kolejnych sesjach. Po pierwsze, w nagraniach do nowej płyty Dr. Johna, aczkolwiek jego ścieżki nie zostały ostatecznie na niej wykorzystane. Przy czym nie chodziło oczywiście o ich jakość, tylko o jakieś zawiłości prawne. Po drugie, pojawił się na debiutanckim krążku grupy Moxie. Kanadyjscy hardrockerzy poprosili go niespodziewanie o zastępstwo za swojego gitarzystę Earla Johnsona, który z powodu kłótni z producentem został w trakcie nagrań wywalony ze studia. Tommy zgodził się wspomóc zespół w potrzebie, ponoć zachęcony wypłatą w kokainie. Nie oznacza to absolutnie, że dołączył do kapeli, nic z tych rzeczy. Pomógł im tylko dokończyć nagrania, rejestrując solówki do 6 z 8 numerów. Wszystkie gitary rytmiczne oraz solówki w 2 kawałkach, Can't You See I'm a Star i Sail On, Sail Away, zdążył nagrać Johnson, zaś w piosence Train pojawiły się popisy obu gitarzystów. I trudno traktować ten album jako regularną płytę Tommy'ego, ale fani jego talentu z pewnością bez trudu rozpoznają charakterystyczne brzmienie i zagrywki, a nie da się ukryć, że Bowlin po raz kolejny pokazał tu klasę. Co do samej płyty, uczucia mam ciut mieszane. Generalnie jest to klasyczne, hardrockowe granie typowe dla lat 70. Sporo tu fajnych riffów i jak płytka leci, to miło się jej słucha. Nie potrafię się jednak oprzeć wrażeniu, że panowie nieco się spóźnili i zaproponowali coś, co brytyjskie kapele grały kilka lat wcześniej i to z większym ogniem. No właśnie, jak dla mnie numery Moxie są ciut za bardzo wygładzone, może z myślą o amerykańskim radiu, co zresztą przyniosło im nieco później spory sukces. Nie przekonuje mnie też za bardzo wokalista Buzz Sherman. Fakt, że śpiewać potrafi, a jednak znowu jest, jak dla mnie, to ciut za bardzo ugrzecznione. Mało w tym takiego zadziornego, rockowego pazura. Najgorzej wypada, jak dla mnie, na samym początku płyty w utworze Fantasy, gdzie wyśpiewuje takie banały rockowej pseudopoezji, takie dyrdy małe, że nawet po angielsku trudno mi to zdzierżyć. Na szczęście dalej jest już lepiej, szczególnie podobają mi się utwory Moonrider i Out of the Darkness. Pozostaje jeszcze kwestia dość daleko posuniętej inspiracji. Nie wiem, co o tym wy sądzicie, ale jak dla mnie drugi numer na płycie, Sail On, Sail Away, to jest ewidentna zżynka z Over the Hills and Far Away Led Zeppelin. Z kolei w kilku innych numerach pobrzmiewają jak dla mnie echa Rush z ich debiutanckiej płyty, co ma sens, bo to przecież także Kanadyjczycy. I w dodatku w swych początkach również mocno wpatrzeni w kapelę Jimmy'ego Page'a. Powiedziawszy to wszystko, muszę jednak powtórzyć. To jest generalnie kawałek rzetelnego, rasowego grania, a solówki Bowlina są niewątpliwą ozdobą albumu, więc fanom starego hard rocka powinien się ten krążek podobać. A i ja się do niego po kilku przesłuchaniach przekonałem. Gościnne sesje były jednak tylko przerywnikami. Nie odciągały Tommy'ego od głównego celu, jakim było nagranie płyty solowej. Tyle, że formowanie potrzebnego składu szło dość opornie. Problemem było znalezienie m.in. odpowiedniego wokalisty, ale na wolny progres wpływ miało też nocne życie w LA i to, jak Tommy zaczął się zmieniać po przeprowadzce do Kalifornii. W porównaniu z Los Angeles, Boulder to było grzeczne, prowincjonalne miasteczko. Tutaj imprezy zdawały się trwać 24 godziny na dobę, co Tommy'emu bardzo odpowiadało, bo od zawsze lubił towarzystwo i dobrą zabawę. A że dostęp do wszelkich używek był tu jeszcze łatwiejszy, tym lepiej. Tak przynajmniej się wtedy wydawało. Ponieważ Bowlin zdawał się tkwić w zawieszeniu, nie wszyscy byli gotowi w nieskończoność czekać na konkrety. Stanley Sheldon dostał w międzyczasie propozycję dołączenia do Petera Framptona i za namową samego Tommy'ego skorzystał z tej okazji. A zaraz potem coś się ruszyło również u gitarzysty i to na 2 niezależnych frontach. Po pierwsze, dzięki pomocy Barry'ego Feya, to trzeba mu oddać, Tommy dostał propozycję kontraktu na solową płytę z Emperor Records. Był tylko jeden szkopuł. Wytwórnia postawiła warunek, że Bowlin ma być również wokalistą. To było coś, przed czym gitarzysta się od dawna wzbraniał, mimo że potrafił śpiewać, jak słychać chociażby na płytach James Gang, a jego głos miał w sobie specyficzny urok. Przekonani o tym byli od dawna jego przyjaciele i współpracownicy. Namawiali go do tego chociażby Dale Peters i Jim Fox z James Gang. Tommy, oddany całkowicie gitarze, nie wierzył w swoje umiejętności wokalne, ale ostatecznie ugiął się. W końcu miało spełnić się jego marzenie o płycie solowej.
A zaraz potem dostał niespodziewanie zaproszenie na przesłuchanie i to z najwyższej półki, bo od Deep Purple. Gwiazdy rocka szukały akurat zastępstwa za swojego asa, Richie'ego Blackmora, który zdecydował się odejść i zacząć wszystko na nowo pod szyldem Rainbow. Tak naprawdę był to moment, gdy Jon Lord, klawiszowiec Purple i Ian Pace, ich perkusista, myśleli poważnie o zakończeniu działalności zespołu. Według wspomnień Lorda do kontynuacji przekonało go to, co usłyszał na płycie Spectrum. Kandydaturę Bowlina wysunął wokalista David Coverdale, który znał go właśnie z płyt Cobama i Muzona. Ponoć David zaproponował po pierwsze Jeffa Becka, po drugie Rory'ego Gallaghera, po trzecie właśnie Tomiego. I to jego jazz-rockowe dokonania zrobiły na reszcie purpurowych takie wrażenie, że zaprosili Bowlina na przesłuchanie. Wcześniej sprawdzili tylko Clema Clemsona z Humble Pie, ale mimo dobrego warsztatu nie przekonał ich jako osoba, która byłaby zdolna zastąpić charyzmatycznego Blackmora. Gdy na próbie zjawił się Tommy w długich, różnokolorowych włosach, designerskich ciuchach uszytych przez Karen i sandałach na koturnie, od razu zrobił na nich wrażenie. Ale oczywiście przekonał ich nie wyglądem, tylko umiejętnościami, a te zademonstrował niemal z marszu, odkręciwszy tylko wpierw na maksa swoje piece. Między muzykami od razu zaskoczyło. Zwłaszcza Glenn Hughes, basista Purple, bardzo się zżył z Tomem, odnajdując w nim muzyczną bratnią duszę. Całą czwórkę cieszyło, że Bowlin nie jest klonem Blackmora i że z nim w składzie mogą ciągnąć dalej, tworząc nową, świeżą muzykę, nie tylko odgrzewać kotlety. Ze strony gitarzysty wydawało się to decyzją podobną do tej, którą podjął dołączając do James Gang. Hard Rock Deep Purple to nie była jego działka. Poza Smoke on the Water i Hush w ogóle nie znał ich repertuaru. Tak naprawdę reprezentowali oni kapele, którymi Tommy do niedawna brzydził się i pogardliwie nazywał komercyjnymi. Dlaczego zatem zdecydował się do nich dołączyć? No cóż, powodów było kilka. Oczywiście istotne były pieniądze, które mógł z nimi zarobić i sława, jaką mógł się dzięki temu posunięciu cieszyć. Podobnie jak łatwy dostęp do używek i wszelkich innych gwiazdorskich benefitów. Ale pierwsze dżemy z Purplami uświadomiły też Tomiemu, że są to, zwłaszcza Lord i Pace, doskonali muzycy, z którymi granie jest prawdziwą przyjemnością i którzy nie boją się wkraczać na nowe muzyczne obszary. Koronnym argumentem był zaś układ, jaki wynegocjował dla niego Barry Fey w rozmowach z menadżerem Purple, Bruce'em Payne'em. Otóż ustalono, że jednocześnie z etatem w Purplach Tommy może mieć swój zespół i kontynuować karierę solową, co było dla niego niezwykle istotne w świetle dopiero co pozyskanego kontraktu z Emperor Records. Tak więc dogadano detale i obie strony wydawały się zadowolone. Przynajmniej do momentu, gdy nie dało o sobie znać postępujące uzależnienie Tomiego. Mając zagwarantowaną artystyczną swobodę, Bowlin zebrał się energicznie do prac nad solowym debiutem. Nagrania odbywały się po części w studiach Record Plant w Los Angeles, a po części w Electric Lady Studio w Nowym Jorku. Tommy zaprosił do współpracy kilkunastu muzyków, dzięki czemu na krążku obok niego pojawili się m.in. Stanley Sheldon, Jan Hammer, David Sanborn, Jeff Porcaro i Phil Collins. Co ciekawe, spora część materiału skomponowana do spółki z Jeffem Cookiem i Johnem Tesarem powstała przez telefon. W czasach przed internetem Tommy radził sobie z brakiem twórczych partnerów pod ręką, odbywając długie rozmowy przez kontynent, w których dzielił się z nimi muzycznymi pomysłami, omawiał teksty, szukał inspiracji lub oczekiwał opinii. Same nagrania odbywały się w przyjacielskiej i bardzo wyluzowanej atmosferze, na co z pewnością duży wpływ miały wszechobecne używki, zwłaszcza kokaina, o czym dobitnie świadczy tytuł jednego z numerów Marching Powder. Jak podkreślają uczestnicy tych sesji, nie było w tym nic nadzwyczajnego. W tamtym czasie narkotyki były w świecie rocka na porządku dziennym i podczas nagrywania teaser pełniły przede wszystkim funkcję rozrywkową i relaksacyjną. Zdaniem Jana Hammera Tommy wciąż wydawał się mieć wszystko pod kontrolą i nikt nie dostrzegał, że miałby jakieś problemy z używkami. Tym bardziej, że narkotyki zdawały się jedynie wzmacniać jego urok osobisty. Longplay doskonale ukazuje muzyczną wszechstronność artysty i łatwość przeskakiwania między różnymi stylami. Już pierwszy na płycie The Grind, oprócz hard rockowego riffu na otwarcie, serwuje nam też i trochę funka, i trochę R&B, i trochę rock'n'rolla. W ostrzejszych klimatach, ale też bez przesady, to nigdy nie jest żadne mocarne łojenie,
Utrzymane są tytułowy teaser oraz wykorzystujące zmienną dynamikę Lotus i Wild Dogs. Cięższe momenty mają też dwa utwory instrumentalne, chyba najlepsze i najambitniejsze na całej płycie: Homeward Strut i Marching Powder, w których muzycy zapuszczają się na tereny fusion i są to wycieczki bardzo udane. Ale obok nich mamy też piękną balladę Dreamer oraz dwa stonowane utwory w zupełnie odmiennej stylistyce: Savannah Woman, utrzymane w rytmie bossanowy, oraz People People, zahaczające o klimaty reggae. A na okrasę oczywiście świetne solówki Bowlina i jego wokal. Niby nic wielkiego, a jednak urzekający tym takim specyficznym ciepłem. Sesje do teasera miały miejsce w lipcu 1975, a zaraz potem Bowlin wraz z resztą Deep Purple udał się do Monachium nagrywać longplay Come Taste the Band. Przywiózł ze sobą kilka numerów gotowych lub do dopracowania, ale spora część materiału powstała już podczas wspólnej pracy w Niemczech. Efekt? No, to jest płyta, która wówczas podzieliła fanów zespołu i która do tej pory jest w ich dyskografii taką pozycją dyskusyjną. Przez niektórych nie jest nawet uznawana za dzieło Deep Purple, głównie ze względu na brak Richiego Blackmora. A czy faktycznie zasługuje na takie traktowanie? No, moim zdaniem w żadnym razie. Album jest bardzo dobry, mamy na nim sporo rzetelnego, hardrockowego łojenia, a jednocześnie powiew czegoś nowego, przy czym to nowe wypada jak dla mnie dużo ciekawiej niż wycieczki w podobne, nieoczywiste rejony na wcześniejszym Stormbringer. Lwią część materiału przygotował duet Coverdale-Bowlin. Tym razem udział Glena Hughesa był mniejszy, zarówno kompozytorsko, jak i wokalnie, ze względu na jego częściową absencję w studiu. Otóż mający poważny problem z kokainą basista został pewnego razu pobity przez jakiegoś chuligana w Monachium i zaraz potem odesłany do Londynu na kurację. Prasie zamydlono oczy zapaleniem wątroby, ale tak naprawdę chodziło przede wszystkim o wysłanie go na odwyk. Do tego czasu większość ścieżek basu była już nagrana, ale na przykład jego obowiązki w Coming Home przejął Bowlin, a korzystając z okazji Coverdale zastąpił też jego wokal w piosence Dealer. Ostatecznie Glenn zaśpiewał główne linie w Getting Tighter i This Time Around, a jego duet z Davidem wykorzystano tylko w You Keep On Moving. Osobiście z tego powodu nie ubolewam, ponieważ zdecydowanie wolę wokal Coverdale'a, a nie ujmując Hughesowi możliwości, muszę przyznać, że drażni mnie jego maniera w tym okresie. Przypominająca, jak obrazowo to ujął mój przyjaciel, misia Fuzzy z Muppetów. Także wybaczcie fani Glena Hughesa, ale mamy muzyczny subiektyw, to jest moja opinia. Come Taste the Band zaczyna się mocnym rock'n'rollowym uderzeniem, szybkim Coming Home, w którym od razu słyszymy znak firmowy Bowlina, czyli patenty wykorzystujące Echoplex. Następuje po nim Lady Luck. To klasyczne, dumnie kroczące, hardrockowe Deep Purple, chociaż sam numer został skomponowany przez Jeffa Cooka kilka lat wcześniej i grany przez Bowlina nieraz na koncertach. W nowym otoczeniu numer nabrał jednak mocniejszego charakteru, a Coverdale napisał nowy tekst i wreszcie piosenka miała szansę znaleźć się na regularnej płycie. Pierwszym zaskoczeniem na krążku jest Getting Tighter, śpiewane przez Hughesa, mocno funkowe, zwłaszcza w części środkowej. Ale jak dla mnie ten numer ma świetny główny riff, kapitalnie buja, a ten fragment instrumentalny też fajnie żre. Można się zrzymać, że to nie jest już Deep Purple, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnimy chociażby takie country'owe Anyone's Daughter z Fireball, no to może łatwiej przetrawimy fakt, że ta kapela po prostu lubiła eksperymentować i wyciągnąć czasem coś z zupełnie innej beczki. W przestrodze przed narkotykami, jaką był Dealer, zespół znowu wraca na bardziej klasyczne tory, ale mamy też świetny, spokojny bridge z wersami śpiewanymi przez Tomiego, który zaraz potem, już do końca kawałka, dominuje go swoją solówką. W ogóle na płycie większość partii solowych przejął Bowlin. Jon Lord pełni głównie rolę akompaniatora, co po części wynikało z kompozytorskiego wkładu gitarzysty w materiał, a po części z postanowienia, by w ten sposób lepiej zaprezentować nowy nabytek zespołu. Kończące oryginalną stronę A I Need Love znowu przynosiło nietypową jak na Purple mieszankę rocka i funku, wzbogaconą nawet o kobiece chórki w tle. Nietypową, ale jak dla mnie bardzo udaną. Poza tym po nowinkach pojawiających się już od czasu płyty Burn trudno mówić, że było to aż tak nietypowe. Spragnieni bardziej hardrockowego oblicza kapeli dostali dwa mocne numery na drugiej stronie winyla: Drifter i Love Child. Co ciekawe, oba były wynikiem drobnych zapożyczeń. Riff Drifter przypominał przyspieszone blackmorowskie Mistreated. Love Child podkradało co nieco z piosenki The Devil is Singing Our Song James Gang. Ten drugi numer
też ma zresztą instrumentalny środek, w którym czuć powiew nowego. I nie chodzi tylko o rytm, ale i o syntezatorowe solo Johna Lorda. Największe niespodzianki czekały fanów chyba jednak pod koniec albumu. Wpierw dostali spokojne This Time Around, prezentujące Glena Hughesa na tle klawiszy Johna Lorda w klimacie przypominającym nagrania Stevie'ego Wondera. Tego mogło być już dla niektórych za dużo. Nawet jeśli kompozycja w drugiej części przechodzi w ostrzejszy numer instrumentalny Ode to G, gdzie litera G odnosi się do kompozytora George'a Gershwina. Kawałek autorstwa Bollina zbliża z kolei Purple do jakże lubianych przez niego rejonów fusion. Na koniec otrzymujemy You Keep On Moving, rozwijający się powoli od spokojnej, nastrojowej ballady do hard rockowego majstersztyku. Jak dla mnie chyba najlepszy utwór na płycie, z rewelacyjnym duetem Coverdale Hughes, z kapitalnym motywem przewodnim, ze świetnym solem Johna Lorda i równie smacznymi partiami Bollina. Generalnie z niesamowitym klimatem. Oczywiście można się spierać, czy to jeszcze Deep Purple. W końcu z najbardziej klasycznego składu zostali tylko Lord i Pace, a muzycznie zespół zapuszcza się na tereny momentami dość odległe od tego, co najsilniej nam się z nim kojarzy. No ale z drugiej strony to samo mogli mówić już fani pierwszego wcielenia jeszcze z Rodem Evansem i Nickiem Simperem, gdy Purple wymienili ich na Gillana i Glovera. Nie jest to więc takie czarno-białe i oczywiste. Najlepiej jak każdy sam sobie posłucha i wyrobi własne zdanie na ten temat. Dodam tylko, że również Ritchie Blackmore był pełen uznania dla talentu Bollina i uważał jego wybór na swojego następcę za dobre posunięcie. Come Taste the Band ukazało się na rynku 7 listopada 1975, a ledwie 10 dni później swoją premierę miał teaser. Decyzja co najmniej dziwna, bo z przyczyn oczywistych, ruszający w trasę z Purplami, Bollin nie mógł skutecznie promować dzieła solowego. Trudno powiedzieć, czy z tego powodu, ale album dotarł najwyżej do pozycji 96 na liście Billboard 200, mimo sprytnej naklejki wykorzystanej do jego promocji, która głosiła dumnie wszem i wobec, że jest to płyta gitarzysty Deep Purple. Sam Tommy był jednak z wyniku zadowolony i trudno mu się dziwić. W końcu recenzje były pochlebne, a na muzyka szerszej publiczności jednak raczej nieznanego był to bardzo przyzwoity rezultat. Warto pamiętać jeszcze o jednym. Mimo ewidentnych walorów artystycznych trudno wskazać na teaser numer, który byłby murowanym przebojem. I nie takie też były zamierzenia Tommy'ego, o czym najlepiej świadczy fakt, że płyty nie wspierał żaden singiel. Przyjęcie Come Taste the Band było oczywiście dużo lepsze, aczkolwiek zważywszy na status grupy i tu można było mówić o zawiedzionych nadziejach. 19 pozycja na Wyspach, 43 na liście Billboardu. Był to wynik zdecydowanie gorszy od poprzedniego Stormbringera, o takim chociażby Burn to w ogóle nie wspominając. Tu z kolei single były You Keep On Moving na Wyspach i Getting Tighter w Stanach, ale wybór akurat tych kompozycji, nic im nie ujmując, był nieco ryzykowny, zważywszy na upodobania fanów głębokiej purpury. Aczkolwiek też muzycy tłumaczyli, że tym repertuarem starają się trafić do młodszych fanów, do tych, którzy niekoniecznie znają dokonania słynnego składu z Gillanem i Gloverem. W każdym razie, zaprawieni już w zmianach składu i przekonywaniu publiki do kolejnych wcieleń, muzycy i management Purple uznali, że najlepiej będzie promować nowy album i nowego gitarzystę na światowym tournée, które postanowiono rozpocząć od Hawajów, przez Australię i Nową Zelandię, by potem przez Indonezję i Japonię dotrzeć do Stanów, a na koniec przeskoczyć do Europy. Niestety, ambitne plany planami, a rzeczywistość szybko zaczęła przypominać koszmar. Chociaż pierwsze koncerty wypadały ponoć bardzo dobrze, z czasem wszystko zaczęło się sypać. Powodem były przede wszystkim narkotyki. I chodzi nie tylko o poważne problemy Bollina z heroiną, które nagle zaczęły przybierać na sile, ale i o kłopoty Glena Hughesa. Basista Purple był wprawdzie po odwyku, za to skutecznie uzależnił się od Valium jako leku na skutki odstawienia. Generalnie obaj panowie, chętnie imprezujący wspólnie, w miarę rozwoju tournée, byli w coraz gorszej formie i fizycznej, i psychicznej, co oczywiście odbijało się na jakości koncertów. Jak skwitował to Jon Lord, podróżowali po świecie i niszczyli reputację Deep Purple wszędzie, gdzie się pojawili. No ale czy mogło być inaczej, gdy do problemów z dragami dodamy fakt, że Tommy okazał się kiepskim następcą Blackmore'a w jego klasycznym repertuarze? Oczywiście nie brakowało mu umiejętności. Z prezencją i charyzmą na scenie bywało różnie, w zależności od stanu, w jakim się znajdował, ale gwoździem do trumny tego składu była jego nieznajomość, a przynajmniej niedostateczne opanowanie standardów, których publika niezmiennie oczekiwała, a także niechęć
by odgrywać doskonale znane partie Richiego, nuta w nutę. Jeśli Tommy myślał, że repertuar koncertowy oparł wyłącznie na numerach z Come Taste the Band, no to się mocno przeliczył. Chociaż mnie osobiście dziwi, jakim cudem to nie do końca dobre przygotowanie wyszło dopiero w trakcie trasy. No czy nie robili prób, na których ogrywali tę koncertową setlistę? Jakby nie było, Purpurowi i tak wykonali miły ukłon w stronę Tomiego, grając na koncertach aż 3 numery z teaser. Instrumentalne Homeward Strut i Marching Powder oraz Wild Dogs, w którym Bowlin udziela się też za mikrofonem. Z drugiej strony trudno się dziwić, że publika nie wszędzie przyjmowała takie zabiegi przychylnie. W końcu przyszli na koncert Purpley, a nie Bowlina. Tak samo trudnostrawne, podejrzewam, dla niektórych było granie Georgia on My Mind, dodawane do Smoke on the Water. Zrozumiałe, że w tych okolicznościach do uszu muzyków dochodziły wołania o powrót Blackmora, co szczególnie deprymujące musiało być dla Tomiego, o ile coś do niego docierało, gdy był na haju, czyli przez większość czasu podobno. Zresztą, co tu dużo mówić. Wystarczy sięgnąć po Last Concert in Japan, który dokumentuje występy w trakcie trasy po Japonii i dobitnie pokazuje, w jak kiepskiej formie był zespół. Sporo chaosu, fragmentaryczne traktowanie klasyki, niewielki wkład Bowlina, który miał akurat wtedy nieładną rękę, według jego wersji przez uszkodzony nerw, według wersji reszty kapeli przez trefną heroinę. Aż dziw, że zdecydowano się ten krążek w ogóle wydać. Chociaż ponoć zespół nie miał akurat w tej kwestii nic do gadania, to się stało już po rozpadzie tego składu, a Glenn Hughes sam przyznaje, że płyta jest beznadziejna. Do tego dochodziły problemy niezawinione przez zespół. Zanim dotarli do Japonii, zagrali 2 koncerty w Indonezji. Początkowo wszystko wyglądało na łatwą kasę do zgarnięcia za występy przed jakimiś 10 000 ludzi. Zamiast tego okazało się, że wystąpią na stadionie przed 10 razy liczniejszą publiką, pilnowaną przez policję z pistoletami maszynowymi i dobermanami. Pierwszy koncert przerodził się w zamieszki. Do tego zespół został przez promotorów wydymany i dostał tylko niewielką część pieniędzy za wyprzedane występy przed takimi tłumami. A w nocy pomiędzy występami Patsy Collins, jeden z ochroniarzy zespołu, wpadł do szybu hotelowej windy i zmarł od obrażeń. Władze uznały to ostatecznie za wypadek, ale nie omieszkały zastraszyć kapeli, czasowo aresztując Hughesa i 2 członków ekipy pod zarzutem morderstwa. Zatrzymanych szybko zwolniono, a cała akcja wyglądała na pretekst do wyłudzenia od grupy pokaźnych łapówek. Wszyscy świadkowie są przekonani, że Collins został zamordowany przez miejscowych, może nawet przez policję, ale dowodów nie mieli i nie mają, a po drugim zatłoczonym koncercie marzyli tylko o wydostaniu się z tego indonezyjskiego piekła. Udało się po kolejnych łapówkach, tym razem już na lotnisku. Trasę, czy może raczej koszmar, kontynuowano w Ameryce wraz z początkiem 1976. Nagle stało się jasnym, że Tomiemu zwyczajnie trudno dotrzymać tempa narzuconego przez management i kolegów wyjadaczy. Dotychczasowe trasy, jakie znał z okresu spędzonego w James Gang, nijak się miały rozmachem i intensywnością do purpurowego tournée. Dość powiedzieć, że w samym USA w niecałe 2 miesiące zagrali 33 koncerty, co dla nieustannie sponiewieranego dragami gitarzysty było wysiłkiem niemal zabójczym. To nie znaczy, że wszędzie wypadał kiepsko, bez przesady. Sporo fanów uważa, że Bowlin na scenie z Purplami błyszczał, więc najwyraźniej miał lepsze i gorsze dni. Najlepszym dowodem, w opozycji do Last Concert in Japan, jest bardzo dobre wydawnictwo z koncertem z Long Beach Arena w Los Angeles z 1976. Natomiast z pewnością Bowlinowi nie pomagało wrogie nastawienie wielu fanów Blackmora. Podobnie jak to się zdarzało w przypadku James Gang, gdy ludzie dopominali się Joe'ego Walsha, tak teraz musiał wysłuchiwać, jak wielu domaga się powrotu Richiego. I to nawet wtedy, gdy dawał z siebie wszystko i naprawdę czarował swoją grą. Nierzadko wygwizdywany, na pewno musiał czuć żal albo wręcz rozpacz, że ludzie nie próbują dać mu szansy, oczekując tylko Blackmora lub jego wiernego naśladowcy. Bywało, że na wołania "Gdzie jest Blackmore?" Bowlin rzucał w tłum uprzednio przygotowane kartki z adresem Richiego. Albo wdawał się w niepotrzebne pyskówki, a to na pewno nie pomagało. Dawała też o sobie znać ciemna strona gwiazdorskiego życia. Jako członek Deep Purple Tommy miał ułatwiony dostęp do używek. Co więcej, wiele osób oferowało mu narkotyki, chcąc mu się przypodobać, wkraść w jego łaski albo zwyczajnie wyrazić w ten sposób podziw dla utalentowanego muzyka. Zawsze słodki, uprzejmy, lubiący dobrą zabawę, a jednocześnie mało asertywny Bowlin
nie potrafił odmawiać i pakował się w coraz gorsze bagno. Jednocześnie Glenn Hughes wspomina, że chociaż wiedzieli, że Tommy, podobnie jak wszyscy inni, chętnie sięgał po kokainę czy alkohol, nie byli świadomi jego problemów z opiatami. Bowling przez długi czas udanie krył się nie tylko z zażywaniem heroiny, ale też z sięganiem po morfinę czy wszelkie tabletki zawierające pochodne opium. David Givens wspomina, że gdy spotkali Bowlina w tym okresie, zmiana w jego wyglądzie i nawykach była uderzająca. Człowiek, który w czasach Zefira ganił ich za palenie nawet papierosów i był fanem zdrowego jedzenia, teraz brał co tylko miał pod ręką i to w dużych ilościach. Candy Givens, która sama miała przecież swoje problemy, ze smutkiem stwierdziła, że jeśli dalej tak pójdzie, Tommy w ciągu roku się przekręci. Mimo ewidentnych oznak zmęczenia Bowlina i Hughesa, którzy na dodatek spiknęli się na tyle, że w zespole wyraźnie zarysowały się dwa obozy. I ten podział dotyczył po pierwsze jakby fascynacji i ciągu od kierunków muzycznych, a po drugie właśnie trybu, sposobu spędzania wolnego czasu, czy w ogóle życia. Mimo tego nie przesunięto koncertów w Wielkiej Brytanii. Ledwo 6 dni po ostatnim występie w USA Purple byli już w Anglii, gdzie dzień po dniu zagrali 5 koncertów. Po ostatnim z nich, 15 marca w Liverpoolu, John Lord i Ian Pace mieli dosyć. Postanowili zakończyć działalność zespołu. Nie wiedząc jeszcze o ich decyzji, David Coverdale oznajmił, że odchodzi, na co usłyszał, że nie ma za bardzo z czego odchodzić, bo zespół już nie istnieje. Oczywiście wersje różnią się w zależności od tego, kto opowiada, ale fakt pozostaje faktem. Chociaż do wiadomości publicznej podano tę informację dopiero w lipcu 1976, Purple rozpadli się właśnie 15 marca. Tommy wrócił do Los Angeles, gdzie żył dalej w blasku rockowej sławy, nawet jeśli nie miał już gwiazdorskich zarobków. Dzięki nazwie Deep Purple w swoim portfolio był teraz na zupełnie innym poziomie w branży i mógł wreszcie skupić się na własnej karierze. Dosyć obcych zespołów, w których ktoś będzie mu mówił, co i jak ma grać. Nadszedł czas na Tommy Bowling Band i artysta tak właśnie zrobił, ruszając w trasę promującą nieco już starawy teaser. Skład jego kapeli uzupełnili Norma Jean Bell, znana z występów u boku Franka Zappy i Stevie'ego Wondera na saksofonie, Mark Stein z Vanilla Fudge na klawiszach, Reggie McBride z Rare Earth na basie i narada Michael Walden z Mahavishnu Orchestra na perkusji. Oczywiście nie było mowy o trasie stadionowej, ale koncerty w klubach wypadały bardzo dobrze, recenzje i reakcje publiki były entuzjastyczne. Niestety, prowadzenie własnej kapeli oznaczało też zmaganie się z presją, z której Tommy wcześniej nie do końca zdawał sobie sprawę. A teraz jeszcze dodatkowym powodem stresu był fakt, że jako gitarzysta i wokalista nie miał praktycznie na scenie chwili wytchnienia i cały czas był na widelcu. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją były oczywiście alkohol i narkotyki, a to zaczynało się niestety odbijać na jego formie koncertowej. Szczególnie boleśnie przekonał się o tym w nowojorskim Bottom Line, kiedy był tak zamroczony, że musiał podpierać filar, by ustać na nogach i o mało nie zleciał ze sceny. Po tym blamarzu narada Michael Walden odszedł z zespołu, a szef Emperor Records rozwiązał kontrakt z Bowlinem. Kryzys udało się szybko zażegnać. Na miejsce Waldena wrócił stary znajomy Bobby Berg, a Barry Fay w niecałe 2 dni załatwił podbycznemu umowę z Columbia Records. Ale był to sygnał, że z Tommym nie jest najlepiej. A gdy w połowie 76 ruszyły sesje do jego drugiej płyty solowej, producent Dennis McKay z troską obserwował, jak gitarzysta żywi się głównie drinkami. Mimo to Bowlinowi udało się raz jeszcze przygotować bardzo równy materiał i dość szybko zarejestrować go w studiu przy wsparciu aktualnego składu Tommy Bowling Band z niewielkim tylko udziałem zaproszonych gości. Private Eyes różniła się od teaser, które w dużym stopniu opierało się na materiale tworzonym jeszcze w czasach Energy. Zwracał uwagę przede wszystkim spory udział spokojnych, stonowanych utworów, a także większa dbałość o bardziej piosenkową formę kompozycji. Wpływ na to miały dotychczasowe doświadczenia muzyczne gitarzysty. Tommy miał świadomość, że szykując nowy materiał, musi myśleć praktycznie. Owszem, rejestrować to, co mu gra w sercu i w duszy, ale jednocześnie nie zapominać o sznycie komercyjnym. Bez utworów przyjaznych radiu mógł zapomnieć o utrzymaniu obecnego statusu i szybko wrócić do głodowych lat. Private Eyes zaczyna się świetnym Busting Out for Rosie, które od razu pokazuje też, że Tommy'emu zdecydowanie w duszy grały inne rzeczy niż ostry hard rock. Mamy tu i damskie wokale, i partie saksofonu, i solówki z nałożonymi efektami, a wszystko to tworzy naprawdę udany miks. Zaraz po nim robi się jeszcze grzeczniej. Stonowane Sweet Burgundy jest faktycznie słodkie i urocze, ale na szczęście nie przesłodzone.
Najbliżej Bowlinowi do riffowego grania w kapitalnym 9-minutowym Post Toasty, pełnym też improwizacji i jazz-rockowego ducha oraz w nieco mrocznym, równie wyśmienitym Shake the Devil. Natomiast druga część płyty pokazywała zdecydowanie spokojniejsze oblicze artysty, poczynając od rozmarzonego, nieco latynoskiego Gypsy Soul z doskonałą akustyczną solówką, poprzez przypominające dokonania Petera Framptona Someday We'll Bring Our Love Home, aż po wzruszające Hello Again z partiami smyczków, Tommy prezentował swą wrażliwszą stronę. Dopiero zamykające longplay You Told Me That You Love Me przynosiło powrót nieco więcej ognia i rock'n'rolla, zwłaszcza w końcowej części instrumentalnej. Recenzje ponownie były pozytywne, utwory Tommy'ego pojawiały się również na antenie radiowej, ale nie było mowy o jakimś przełomie sprzedażowym. Private Eyes dotarło do 98 miejsca na liście Billboard 200. Oznaczało to, że trasa promująca album odbywać się będzie ponownie w klubach, a w przypadku większych obiektów zespół Tommy'ego mógł liczyć tylko na rolę supportu. Dla kogoś, kto zasmakował sławy i gwiazdorskiego traktowania z Deep Purple, była to dość gorzka pigułka do przełknięcia, zwłaszcza że jego koledzy z Energy radzili sobie dużo lepiej. Basista Stanley Sheldon uczestniczył w sukcesach Petera Framptona, klawiszowiec Tom Stevenson, Gary'ego Wrighta. Nawet jeśli jego ego na tym cierpiało, na scenie Tommy wciąż czarował swoją grą, podobnie zresztą jak reszta składu. Owszem, zdarzały się i gorsze występy, ale generalnie Bowlin wciąż budził podziw swoją wirtuozerią i pomysłowością. Gorzej było poza sceną. Zdaniem wielu przyjaciół i znajomych, Tommy stawał się coraz bardziej nieobecny i niedostępny. Otumaniony przez narkotyki i alkohol, powoli tracił swe ciepło, którym zwykł urzekać innych. Sytuacji z pewnością nie poprawiło rozstanie z wieloletnią dziewczyną, Karen Ulibarri. Co dokładnie zaszło? Wygląda na to, że ćpający Tommy i niećpająca Karen zwyczajnie odsuwali się od siebie coraz bardziej, aż w końcu nie było już czego ratować. Natomiast złego Karen znalazła pocieszenie w ramionach Glena Hughesa, dobrego przyjaciela Bowlina. Ponoć Tommy nie miał o to pretensji, ale trudno powiedzieć, co tak naprawdę przeżywał. Na to wszystko nakładały się jeszcze problemy ze stabilnością składu. Po pierwszych koncertach promujących Private Eyes ze składem rozstali się Bobby Berg i Reggie McBride. Na ich miejsce wskoczyli Jimmy Haslett na basie oraz brat Tommy'ego, Johnny Bowlin, na garach. Ta wersja Tommy Bowlin Band utrzymała się jakieś 3 miesiące, po czym z kapeli odszedł Mark Stein, mający dość oglądania, jaką szkodę gitarzysta wyrządza sam sobie i jednocześnie bezsilny w próbach zawrócenia go z tej ścieżki autodestrukcji. Wkrótce potem, pod naciskiem saksofonistki Normy Jean Bell, Tommy podziękował za współpracę bratu, który na tym etapie był dobrym, ale nie bardzo dobrym paukerem. Na ich miejsce pojawili się klawiszowiec Max Carl i perkusista Mark Craney. Odnowiony skład Tommy Bowlin Band prezentował się na scenie równie dobrze co poprzednie wersje, według niektórych nawet jeszcze lepiej. Inaczej miała się sprawa z finansami. Wersje oczywiście się różnią, ale przeważają opinie, że Barry Fay, który był świetnym promotorem koncertowym, kiepsko radził sobie jako menadżer Bowlina, a nawet kantował go i okradał. Co więcej, twierdził wręcz, że to gitarzysta wisi mu kupę siana. Jakby nie było, na ostatnim etapie trasy promującej Private Eyes zespołowi notorycznie brakowało kasy nawet na najpotrzebniejsze wydatki. Karty kredytowe okazywały się nieważne, road manager był praktycznie nieobecny, generalnie panował spory chaos. Część świadków twierdzi, że Tommy miał tego dość i poważnie myślał o zerwaniu z Fayem. Ponoć był już w trakcie rozmów z Charliem Brusco, menadżerem The Outlaws. Zależało mu na tym zwłaszcza w kontekście niedalekiej przyszłości, bo już na początku 1977 planował sesje nagraniowe do 3. albumu solowego. Wcześniej czekała go jednak obiecująca muzyczna przygoda. Szereg koncertów, podczas których jego kapela miała otwierać występy Jeffa Becka. 2 geniuszy gitary na jednym tournée. Nie tylko publika była żądna takich wrażeń. Tommy i Jeff, każdy będący fanem tego drugiego, również wiele sobie po niej obiecywali. Warto zaznaczyć, że to pod wpływem Spectrum Jeff Beck zwrócił się w stronę jazz rocka i dał światu tak rewelacyjne albumy jak Blow by Blow i Wired. Inauguracyjny koncert odbył się 3 grudnia w Miami i według relacji obecnych na nim wypadł świetnie.
Zwłaszcza, że pod koniec Beck zaprosił Bowlina do wspólnego jamu. Po występie muzycy imprezowali w hotelu w towarzystwie dodatkowych gości, zarówno zaproszonych, jak i przygodnych. Niestety, znalazł się wśród nich i ktoś, kto zaoferował Tomiemu kokainę oraz heroinę. Bowlin oczywiście nie odmówił, a w chwilę potem miał zapaść. Wśród zgromadzonych wybuchła panika. Ktoś chciał wzywać karetkę, ktoś inny zabraniał, argumentując, że przez obecne na imprezie narkotyki wszyscy pójdą siedzieć, a Tommy straci kontrakt. Różni świadkowie inaczej wspominają te wydarzenia, ale jedno jest pewne. Tomiego udało się ocucić, a gdy nieco mu się polepszyło, położył się do łóżka. Goście się rozeszli, a jego ochroniarz Elsie Clayton poszedł do swojego pokoju przebrać się, bo cały był uwalony wymiocinami Bowlina. Z jakiegoś powodu Tommy został na pewien czas w pokoju sam, a gdy Clayton wrócił, było już za późno. Według jego relacji w ręce Tomiego tkwiła strzykawka, a że wcześniej cały pokój przeszukano, najwyraźniej ktoś do Bowlina zajrzał i podał mu kolejną dawkę heroiny, tym razem zabójczą. Kto? Nigdy nie ustalono. Czy była to niedźwiedzia przysługa jakiegoś idioty, czy, jak niektórzy sugerują, umyślne działanie? Prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy. Pojawiają się nawet głosy, że w śmierć muzyka zamieszany był Barry Fay i wynajęty przez niego Clayton, aczkolwiek nikogo nigdy o nic oficjalnie nie oskarżono. Lokalna policja uznała śmierć Tomiego za wypadek, zwłaszcza, że nie bardzo mogła zrobić coś więcej. Rankiem 4 grudnia Clayton zapakował cały zespół technicznych do limuzyn i zawiózł migiem na lotnisko, pakując je do pierwszych, lepszych samolotów, byle tylko opuścili Miami i uniknęli przesłuchań. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce tragedii, zastali tylko ciało Bowlina i opuszczone pokoje. Przy gitarzyście nie było nikogo. Oficjalnie śledztwo ograniczyło się do kilku rozmów telefonicznych, po czym sprawę zamknięto. Pewne jest jedno. Tommy Bowlin zmarł w nocy z 3 na 4 grudnia 1976 w wieku zaledwie 25 lat. W jego krwi poza heroiną i kokainą wykryto jeszcze obecność alkoholu i barbituranów. Wszystko w wysoce niebezpiecznym stężeniu. Muzyk został pochowany w rodzinnym Sioux City w stanie Iowa. W pogrzebie oprócz rodziny wzięło udział mnóstwo przyjaciół i znajomych, głównie z branży muzycznej. Koledzy zespołu nieśli jego trumnę, a Barry Fay został poproszony przez mamę gitarzysty o wygłoszenie mowy pogrzebowej. Zrobił to i to ponoć w tak wzruszający sposób, że wszyscy mieli łzy w oczach. Niestety później bliscy Tomiego mieli przez Faya jeszcze nie raz łzy w oczach. Dlaczego? Chodziło przede wszystkim o pieniądze. Przed ostatnią trasą agencja Faya wykupiła dla Bowlina wysoką polisę na życie, jednocześnie stając się jej głównym beneficjentem, co jest jednym z głównych argumentów wysuwanych przez tych, którzy podejrzewają menadżera o maczanie palców w śmierci Tomiego. Gdy po dłuższych utarczkach z firmą ubezpieczeniową udało się uzyskać kasę z polisy, trafiła ona do Faya, który cały czas twierdził, że Bowlin był u niego zadłużony i potraktował pieniądze z ubezpieczenia jako spłatę rzekomego długu. Rodzina zmarłego nie zobaczyła ani grosza. Podobnie jak przez długi czas nie widziała zysków z tantiem. Co gorsza, zaraz po śmierci Bowlina skradziono większość jego sprzętu. Prawdopodobnie zrobił to jeden z technicznych, którym Fay wisiał za wypłaty. Generalnie wszystko to tylko pogłębiało smutek i niedowierzanie związane z nagłą śmiercią artysty. Na szczęście około roku 1984 z Bowlinami skontaktował się prawnik, który, oczywiście nie pro bono, pomógł im skutecznie ubiegać się o należne tantiemy po zmarłym. Zaś w 1995 Johnny Bowlin z pomocą przyjaciela Tomiego, Mike'a Drama i wielu innych ludzi dobrej woli powołał do życia Tommy Bowlin Archives, firmę, która zajęła się ochroną dorobku naszego bohatera i wydawaniem kolejnych płyt z zawartością jego przepastnych archiwów. W sumie sytuacja przypomina mocno tę z repertuarem Hendrixa. W tej chwili poza 2 płytami solowymi wydanymi za życia artysty, jego fani mają do wyboru kilkanaście dodatkowych pozycji z nagraniami koncertowymi, odrzutami z sesji, wersjami demo itd. Wszystko to wydawane oczywiście dla uczczenia pamięci i talentu jeszcze jednego wirtuoza, którego gwiazda zgasła za szybko. W zasadzie nim zdążyła zaświecić pełnym blaskiem. Podobna myśl przyświecała też dzisiejszemu odcinkowi. A jeśli jeszcze nie znacie twórczości Tomiego, zacząć możecie chociażby od playlisty, którą znajdziecie na kanale Muzyczny Subiektyw. Link do niej dodaję też w opisie tego epizodu. Życzę Wam wspaniałych muzycznych wrażeń. Dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Zachęcam do komentowania odcinka, podbijania, udostępniania i lajkowania.
A nowych gości na kanale witam gorąco i zapraszam do oglądania innych epizodów, jak również do subskrypcji kanału. W wolnej chwili zapraszam też na fanpage Muzycznego Subiektywu na Facebooku, a jeśli ktoś chciałby nagrodzić mój wysiłek, będzie mi bardzo miło, możecie to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie kanału i opisie odcinka. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie i do zobaczenia niebawem.